No i dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj na kanale coś zupełnie innego, a mianowicie robot edukacyjny. Ten akurat robot to jest Tailbot Zosia, mała nauczycielka. Tutaj dziękuję mojej siostrze, dzięki której mogę tego robota sobie przetestować, zanim ona zacznie na nim pracować. Ja uwielbiam technologię i cieszę się, że technologia też może służyć do nauki i to do nauki najmłodszych. To jest jeden z takich robotów, bo tych robotów jest dużo więcej i myślę, że warto wykorzystywać w ogóle technologię też do nauki i do inspirowania, no bo dzieci wiadomo, że lubią takie rzeczy, lubią elektronikę, lubią gadżety, a takie gadżety elektroniczne mogą im pomóc i to właśnie w nauce kodowania, ale nie tylko kodowania, bo mogą się uczyć tutaj i języka angielskiego, tu się okazuje, że nawet muzyki mogą się uczyć dzięki takim urządzeniom. Chcę przedłużać, nie chcę pokazywać konkretnie danej marki, chcę pokazać tylko przykład, na którym ja akurat teraz mogę Wam zaprezentować w ogóle działanie takiego robota. Więcej podpowiedzi odnośnie różnych tego typu narzędzi znajdziecie na mojej stronie ewir.pl. Dajcie znać koniecznie, czy Was też taki temat interesuje. Jeżeli tak, to postaram się go gdzieś tutaj rozwijać dalej na kanale. No ale zobaczmy, jak to wygląda w środku. Ja mam akurat tutaj zestaw taki podstawowy plus plansze dodatkowe, ale do nich zaraz jeszcze wrócę. To jest ten zestaw podstawowy, który otrzymujecie, jeżeli zakupicie akurat tego robota. Mamy tutaj różne scenariusze do zabawy, instrukcja obsługi, podręcznik. Nie będę tego omawiał tu w ogóle. Podstawą jego działania są plansze. A on sobie z tych planszy czyta. Tu jest plansza do zmiany języków i ona może też posłużyć do nauki języków ogólnie. I mamy jeszcze plansze. Plansze mamy z różnymi scenariuszami. Tutaj mamy akurat wycieczkę do zoo. Ale dlaczego akurat plansze? Dlatego, że ten robot, i to jest akurat robot z Zosia, tutaj na górze Zosia ma panel sterowania, tu mamy wszystkie przyciski do kodowania, do programowania tego robota i tutaj mamy ikonki, które pokazują nam stan tego, co wprowadziliśmy, jakie komendy on otrzymał do tego, żeby pracować. Z tyłu włącznik i gniazdo ładowania i tutaj jeszcze ramiona odczepiane do tych ramion można przyczepiać różne akcesoria. To, co jest istotne, to tutaj jest pod spodem taki skaner i ten skaner właśnie odpowiada za skanowanie tych różnych poleceń, które się znajdują i różnych odczytywanie tego, co tam się znajduje na tych planszach. Co do tych ramion, to tutaj właśnie w komplecie mamy różne akcesoria. I tutaj do niego możemy przyczepiać właśnie te akcesoria, na przykład mamy planszę, gdzie będziemy rysowali obrazki, wkładamy mu wtedy te flamastry. Tutaj mamy ramię takie do na przykład przenoszenia czegoś. Wszystko zależy od tego, jakie scenariusze zabaw wykorzystujemy. Włączamy Zosię. No i widzimy już, że Zosia jest włączona. Mamy tutaj planszę do zmiany języków i to, co jest ciekawe, to teraz, kiedy Zosię będziemy stawiali na konkretnych polach i w taki sposób zmieniamy Zosi języki. My możemy wybrać na przykład właśnie chiński, ale wrócimy do języka polskiego. No i kiedy mamy już zaprogramowany język, mamy już planszę wybraną z danym tematem, który chcemy przerobić, możemy rozpocząć zabawę. I tutaj mamy różne programy. Ustawiając robota na danym programie, wybiera, który program będzie realizował. Tu mamy takie ogólne wprowadzenie. Jestem Zosia. Zapraszam na wycieczkę do zoo. Wybierz program poniżej. No i tutaj możemy albo wybrać taki program automatyczny, który nam zrobi taki przegląd tej planszy. Wycieczka Zosi. Opowiem Wam o moich przygodach. Postaw mnie w bramie zoo. Lub możemy zacząć od razu kodować. Proszę, zaprogramuj mnie zgodnie z opowieścią. Pamiętajcie, najpierw postawcie mnie w bramie zoo. Ale teraz, gdybyśmy na przykład mieli już dziecko, które zna doskonale ten program, wie co robić, ustawiając go na przykład na wybraną flagę, możemy mu zmienić język i zachęcać dziecko do tego, żeby uczyło się innego języka. I tu od razu już będziemy mieli w danym języku wprowadzenie. Wrócimy na język polski. Wybierzemy to wprowadzenie. I to jest taki program automatyczny. On teraz będzie sam przejeżdżał przez tą planszę i opowiadał o różnych ciekawych rzeczach, na przykład tutaj, które można zobaczyć w zoo. O, jakie długie trąby mają te
Popatrz, króliki! Króliczki są takie słodkie! A teraz chodźmy obejrzeć lwy. My nie pójdziemy teraz oglądać lwów razem z Zosią, ale pokażę Wam, jak programować takiego robota. Proszę, zaprogramuj mnie zgodnie z opowieścią. Pamiętajcie, najpierw postawcie mnie w bramie zoo. Programowanie polega na tym, że ustawiamy w odpowiednim miejscu tego robota. Teraz musimy mu dać konkretną wskazówkę, co on ma zrobić. Czyli jak ma iść do przodu, czyli ustawiamy mu zieloną strzałkę i widzimy od razu na robocie, że już nam się zaświeciła tutaj zielona kontrolka. I kiedy już mamy tą zieloną kontrolkę, naciskamy mu jakby play i on już idzie dalej. Teraz, żeby poszedł robot dalej do królików, musimy znowu wprowadzić mu odpowiedni program. Widzimy, że mamy już zaprogramowaną jedną zieloną wskazówkę, czyli wiemy, że on już pójdzie nam do przodu o jedno pole, czyli jeszcze musimy mu doprogramować obrót i jeszcze raz do przodu. Teraz dzięki temu, że widzimy tutaj już tą ścieżkę, która jest zaprogramowana, zakodowana, możemy nacisnąć play. I oczywiście taka zabawa mogłaby się dziecku szybko znudzić. No i tutaj z pomocą przychodzą różne materiały, które są dostępne w takim rozszerzeniu, gdzie znajdziemy bardzo dużo różnych dodatkowych plansz. I nie tylko plansz. Tu w komplecie mamy również takie interaktywne naklejki. Możemy dzięki temu aranżować naprawdę przeróżne zajęcia, przeróżne zabawy. Jest tych rzeczy tutaj, naklejek, naprawdę sporo. No i mamy tutaj na przykład układ słoneczny, możemy zrobić na przykład zajęcia z układu słonecznego, mamy tutaj różne planety i teraz wystarczy, że postawimy robota na którymś... Jowisz, planeta w układzie słonecznym. Tak, robot oczywiście może to powiedzieć również w języku angielskim. The Jupiter, the largest planet in the solar system. Więc jakby kreatywność tylko tutaj nas może ograniczać tym, jakie my zajęcia zrobimy sobie z dzieckiem. Natomiast mamy tutaj jeszcze wiele innych plansz. Tutaj mamy na przykład planszę z miastem. Welcome to my town. Oczywiście Cześć. możemy przełączać tutaj język. Tutaj mamy planszę z nauką muzyki. I tu wybierając wybieramy tylko instrument. Wystarczy układać go na konkretnych nutach, a później tylko nacisnąć przycisk i robot odtwarza to, co ułożyliśmy. I zastosowań i tych wszystkich różnych pomysłów na zajęcia tu oczywiście może być więcej. Tutaj mamy naukę liczenia, mamy tutaj planszę do nauki na przykład części ciała. To jest ucho. Pozwala usłyszeć różne dźwięki. O, słyszę bęben. Chodźmy do bębna. Mamy jeszcze planszę cykl wzrostu słonecznika, gdzie przechodzimy od nasionka, od ziarenka aż do słonecznika. Mamy cykl życia żaby, mamy tutaj figury geometryczne, mamy tutaj warzywa i owoce. I to tak naprawdę jest tylko wierzchołek góry lodowej, z tego, co można z takimi zabawkami edukacyjnymi zrobić, w jaki sposób mogą one inspirować dziecko do nauki, do rozwoju. Tak jak mówiłem, na mojej stronie znajdziecie więcej różnych podpowiedzi, takich zabawek edukacyjnych. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć.